Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Wymówka. Pewnego dnia Anna poszła do lasu. Zobaczyła w lesie dużo drzew, trawy, różnych roślin. I po chwili, nie wiadomo dlaczego, stanęła na łące i zaczęła mówić: nie lubię drzew, nie lubię traw, nie lubię, gdy wszystko jest piękne w tym lesie. Nie podoba mi się. Drzewa na nią spojrzały, trawa też, różne roślinki i zwierzęta. W końcu trawa się odezwała. Słuchaj, lepiej, żebyś nas lubiła. My Ciebie lubimy, nawet Cię kochamy, nawet uwielbiamy, a Ty mówisz, że nas nie lubisz. Dlaczego? Bo moja mama cały czas zachęca mnie do tego, żebym to poszła z nią do ogrodu i coś popieliła, to żebym z nią poszła na łąkę i pozbierała różne zioła, to znowu mówi do mnie, żebym zajęła się skoszeniem trawy, bo wie, że umiem to robić bardzo dobrze. Nie podoba mi się to. Nie chcę robić tych wszystkich czynności. O, wiesz, rzekła trawa, no ty nie lubisz robić tych wszystkich czynności. A tak na dobrą sprawę to przerzuciłaś to, że nie lubisz robić tych wszystkich czynności na nas. Że nie lubisz drzew, nie lubisz trawy, i w ogóle jeszcze innych pewno rzeczy, o których nie powiedziałaś. No i co z tego? Rzekła Anna. I prawie że obrażona wróciła do domu. Czas mijał. Anna urosła, wydoroślała, stała się dorosłą kobietą, wyszła za mąż, tym samym założyła rodzinę i po kilku latach chciała z mężem założyć ogródek wokół domku, który jakiś czas wcześniej nabyli. Trawę posiali, ale trawa nie chciała rosnąć. W ogóle. Ani w ząb. Znowu dosiali, ale trawa dalej nie chciała rosnąć. Zaczynali się zastanawiać, czy to może jest zła ziemia, czy może gatunek ziarna jest inny niż trzeba, a może trzeba więcej podlewać wodą. Wymyślali różne sposoby na to, by trawa rosła, ale trawa była bez chęci rośnięcia. W końcu któregoś dnia Annie się przypomniało, że kiedy była małą dziewczynką, a właściwie już taką dorastającą panienką, to pewnego dnia poszła do lasu i powiedziała, że nie lubi trawy, że nie lubi drzew. I wymyślała temu wszystkiemu, co było w lesie, że ona tego nie lubi, tamtego nie lubi. I gdy to wszystko przypomniała, to dotarło do niej, że może tak być, że ta trawa po prostu zwyczajnie się na nią obraziła. Więc powiedziała trawie: trawo kochana, przestań się na mnie obrażać, rośnij i już. Ale trawa dalej była bez rośnięcia. Jej mąż, który obserwował tą rozmowę Anny z trawą, wieczorem przy kolacji do niej powiedział: Anna, ty pewno musisz przeprosić tą trawę i powiedzieć jej, żeby ci przebaczyła, poprosić ją o to. O, tam będę przepraszać trawę. No wiesz, no rób jak chcesz, ale przecież już jesteś dorosła, chyba zmądrzałaś. Przecież wszystko trzeba obdarzać miłością, jeśli chcemy z tym współpracować. Może trzeba, żebyś się czegoś o tej trawie dowiedziała. Porozmawiaj z nią, przeproś ją. Anna kilka dni chodziła naburmuszona
bo mąż powiedział jej, co powiedział, ale ona czuła sercem, że on miał słuszność, więc po paru dniach jednak się przekonała, poszła do trawy i zaczęła z nią rozmawiać. Trawo kochana, proszę, przebacz mi, rzekła. Trawa milczała. Trawo, proszę, przebacz mi. Ja rzeczywiście kiedyś, tak jak powiedziałaś, przerzuciłam brak chęci pomocy mamie, a właściwie to miała prawo być taka niechęć do różnych czynności na to, że ciebie, drzewa i to wszystko, co wtedy powiedziałam, nie lubiłam, czyli przerzuciłam na was. Trawa się odezwała. A chcesz się czegoś o mnie nauczyć? A chcesz może, żebym ci coś na swój temat powiedziała? Chcesz wiedzieć, jak mnie pielęgnować? Bardzo chcę, proszę cię. Powiedz. Bardzo chcę i ogromnie cię przepraszam. Przestanę już się tak zachowywać. Będę się zawsze zastanawiała nad tym, co chcę powiedzieć i będę budowała w sobie miłość do wszystkich i wszystkiego. Pewno już gdzieś ją mam, ale do trawy jakoś pewnie było brak tej miłości, skoro tak się zdarzyło. Trawa przez kolejne dni opowiadała wszystko na swój temat i mówiła o różnych gatunkach traw, o tym, jak trzeba ją pielęgnować, jak się nią opiekować, co i kiedy dawać, kiedy z nią rozmawiać. I gdy już Anna wszystko wiedziała, trawa do niej powiedziała: idź do domu. Za około 10 do 12, 14 dni zobaczysz, jaka trawa w twoim ogrodzie, w waszym ogrodzie będzie piękna. I to, co powiedziała, stało się. Anna z mężem przyglądali się trawie. Ona była taka piękna. I wtedy Anna już na całe życie zrozumiała, że jeśli ma wymówkę, to musi być szczera i otwarta i powiedzieć, że to jej się nie chce czegoś zrobić. Bez tego, że będzie mówiła o czymś lub o kimś, że go nie lubi. Po wielu, wielu latach okazało się, że słowo wymówka w jej zbiorze słów, które używała, skończyło bieg i przestała używać wymówki. Była szczera, otwarta i o wszystkim wprost do każdego, wszystkich mówiła. Tego samego wam życzę. Dziękuję bardzo, cześć wam.